Cześć, witam Was w trzecim odcinku na kanale Utopia Card Game. Dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę z pierwszego odcinka. Nie zapomnijcie do niego zajrzeć, aby zapoznać się z pierwszą rundą w grze. Zachęcam Was do zostawienia lajka pod filmem i przechodzimy do gry. Jak wiecie, stworzyłem ten wirtualny stół, aby przedstawić w przystępny sposób grę w Utopię. Więc na szybko przypomnijmy sobie karty, które są na stole oraz te, które już zostały zagrane. Zaczynamy od kart losu. Cyberwojna sprawiła niemałe zamieszanie już na początku. W efekcie wszyscy gracze wymienili się jedną kartą z ręki. W tym miejscu, ponieważ jesteśmy na początku drugiej rundy, na stole pojawiła się druga karta losu – Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Wszyscy gracze mogą swobodnie komunikować się między sobą na forum. Każdy gracz, który posiada na stole zaawansowaną technologię, jest odporny na efekty odkrytego podrzuconego szpiega. Wyrzut koronalny masy usuwa Międzynarodową Stację Kosmiczną. Do konkretnych efektów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej będziemy odwoływać się w turach graczy. Zajrzyjmy, co jeszcze wydarzyło się w trakcie pierwszej rundy. Natalia w swojej turze zagrała futurystę. Za chwilę wywoła jego efekt na początku swojej tury. My z kolei zagraliśmy kłamcę, kartę, którą otrzymaliśmy od Natalii w wyniku działania efektu cyberwojny. Po naszej turze Adam zagrał iluzjonistę. Zablokowaliśmy to zagranie kartą veto, która znajduje się w stosie kart usuniętych, o którym opowiem za moment. Ponieważ przerwaliśmy zagranie Adama, zagrał on w to miejsce również futurystę. Zaczynamy. Na początek podliczmy wynik punktowy każdego gracza. Natalia wraz z Adamem rozpoczynają rundę z tym samym układem, a więc ich punktacja wygląda identycznie. Futurysta zapewnia im 10 punktów utopii, natomiast Międzynarodowa Stacja Kosmiczna aż 20 punktów utopii. Ich wynik to zatem 30 punktów utopii. Nasz wynik obecnie to 20 punktów utopii. Wracamy do gry. Natalia po dobraniu karty stosuje efekt futurysty i podgląda górną kartę ze swojej talii. Obecnie nie ma innych efektów kart, które musiałaby zastosować. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna daje możliwość graczom wymieniać informacje na forum, ale nikt nie jest do tego zobligowany. Nikt nie ma również szpiega ani koronalnego wyrzutu masy, więc zgodnie z zasadami wszystkie te ustępy są ignorowane. Natalia zagrywa zatem Duszę Towarzystwa. Zatrzymajmy się na moment i przyjrzyjmy tej karcie. Dusza Towarzystwa posiada podtyp. Oznacza to, że można lub trzeba zastosować jej dodatkowy efekt. Podstawowy typ Duszy Towarzystwa to karta postaci. Poznacie to po ikonie karty, ale również po pierwszym typie wymienionym w nagłówku karty. Dusza Towarzystwa daje nam możliwość zagrania jej na dwa sposoby. Pierwszy jako kartę postaci, a drugi jako kartę działania. Efekt działania w tym wypadku jest zawsze opisany po słowie działanie. Natalia musi poinformować wszystkich graczy, w jaki sposób ma zamiar użyć Duszy Towarzystwa. Jeżeli ją zagra jako karta postaci, trafi ona na stół. Jeśli zadeklaruje zagranie karty działania, usunie ją do swojego stosu kart usuniętych. Natalia decyduje się na zagranie karty postaci. Otrzymujesz Utopia +5 za każdą pozostałą odkrytą kartę postaci w grze. Oznacza to, że Dusza Towarzystwa poza swoim bonusem da Natalii +5 utopii za każdą kartę postaci w grze, czyli również za te, które kontrolują inni gracze. W tym wypadku należy policzyć, że sama Dusza Towarzystwa daje jej bonus plus 10 punktów utopii, a jej efekt aż 15 dodatkowych punktów utopii. Warto zauważyć, że jeśli zagrane zostaną kolejne karty postaci, bonus ten będzie rósł. Natalia kończy turę, zatem czas na nas. Oczywiście sprawdzamy, czy jakieś efekty kart na stole mają na nas wpływ, a następnie dobieramy kartę. Adam pokazuje dobraną parę, którą otrzymał od nas w pierwszym odcinku i używa jej w naszej turze. Zapoznajmy się z tą kartą. Dobierz dwie karty i usuń dwie karty ze swojej ręki. Jeżeli kontrolujesz tunel czasoprzestrzenny, nie usuwasz kart z ręki. Dodatkowo, jeżeli kontrolujesz Duszę Towarzystwa, przeciwnicy muszą usunąć dwie karty ze swoich rąk. Przeanalizujmy, które ustępy karty mają zastosowanie. Adam nie kontroluje tunelu czasoprzestrzennego, więc nie stosuje tej części efektu. Na stole jest to prawda Dusza Towarzystwa, ale tą kontroluje Natalia. Zatem zgodnie z efektem dobranej pary, Adam dobierze dwie karty, a następnie usunie dwie karty z ręki. Karty usunięte to karty, które trafiają na stos kart usuniętych. To dobry moment, aby omówić dokładnie, czym jest ten stos. Na stos kart usuniętych trafiają zarówno użyte karty działania, chyba że ich efekt mówi inaczej, oraz każda karta ze stołu, która w wyniku efektów innych kart ma zostać usunięta. Można powiedzieć, że jest to zatem nasze cmentarzysko. Wyjątkiem są karty losu. Te po usunięciu zawsze trafiają na dół swojego stosu i zastępuje je kolejna karta losu.
Kiedy jakaś karta zmieni właściciela, np. poprzez handel lub wymuszoną wymianę, po usunięciu zawsze trafia na stos kart usuniętych swojego właściciela, czyli osoby, która gra konkretnym kolorem rewersu. W naszej grze taką rolę pełni kłamca, którego otrzymaliśmy od Natalii. Gdy zostanie usunięty, trafi na jej cmentarz. Ta mechanika wbrew pozorom jest bardzo intuicyjna i wystarczy podejrzeć drugą stronę karty, aby wiedzieć, na czyj stos powinna trafić. Stosy kart usuniętych mogą być w dowolnym momencie przeglądane przez innych graczy. Warto samemu orientować się, co ma się w stosie kart usuniętych, ponieważ w Utopii istnieje kilka efektów, które pozwolą Wam wtasować ponownie do swoich talii usunięte karty, a w pewnych przypadkach trafią one bezpośrednio na Waszą rękę. Wracamy do gry. Adam wyrzucił kłamcę i generała. Nie wiemy, jakie dobrał karty i które z nich miał już wcześniej na ręce. Kontynuujemy naszą turę. Pokażę Wam dziś, jak możemy kreatywnie wykorzystać pewne sytuacje na stole. Choć nie rozmawialiśmy jeszcze o ukryciu, to dziś jedynie krótki wstęp. Mechanika ukrycia jest prosta. Zagrywamy kartę skarb. Ukrycie. Odkryj, gdy kontrolujesz poszukiwacza skarbów. Gdy odkryjesz skarb, możesz cofnąć poszukiwacza skarbów na rękę. Jeżeli kontrolujesz czytoropa, skarb daje dodatkowo plus 15 utopii. Jeżeli kontrolujesz handlowca, możesz przekazać skarb innemu graczowi. Jak widzicie, skarb posiada ukrycie oraz warunek jego odkrycia. Oznacza to, że musimy skarb zagrać rewersem do góry. Pozostali gracze nie wiedzą, jaką kartę zagraliśmy. My możemy ją w dowolnym momencie rozgrywki podejrzeć. Karty ukryte nie mają określonego typu. Nie są ani kartami trwałymi, ani kartami postaci i nie podlegają regułom dotyczącym tych kart. Niezależnie od wszystkich efektów możecie zagrać tylko jedną ukrytą kartę w swojej turze, ale możecie je odkrywać bez ograniczeń. Odkrycie oznacza, że odwrócimy kartę treścią do góry, wywołując efekt jej odkrycia. Skarb dopiero po odkryciu zapewni nam bonusy i efekty, które pozostają nieaktywne, dopóki karta jest ukryta. Aby odkryć skarb, musimy kontrolować poszukiwacza skarbów. Nie mamy go ani na ręce, ani na stole, więc nie możemy go odkryć. Nie wiemy kiedy i czy w ogóle uda nam się spełnić warunki tego odkrycia, więc wykorzystamy tę kartę w inny sposób. Zastosujemy kartę działania Zdrada. Pozwoli ona przekazać nam ukrytą kartę z naszego stołu na stół innego gracza. Podrzuć jedną ze swoich ukrytych kart na stół wybranego gracza. Możesz usunąć z ręki kartę działania i cofnąć zdradę na rękę w tej rundzie. Zamiast powyższych efektów, wyszukaj kartę z ukryciem w Twojej talii i włóż do ręki. Wtasuj zdradę do swojej talii. Pokaż graczom obie karty. Stosujemy pierwszy ustęp karty. Nie mamy innej karty działania, która pozwoliłaby nam cofnąć zdradę na rękę, więc trafi ona na stos kart usuniętych. Jak widzicie, niektóre karty działania mogą oferować nawet dwa efekty do wyboru. Wtedy, tak jak w przypadku duszy towarzystwa, deklarujemy graczom, z którego efektu karty korzystamy. Podrzucenie w Utopii oznacza, że karta, której wybrany gracz nie kontroluje, znajduje się na jego stole oraz jej efekty i bonusy mają wpływ na gracza, na którego stole się ona znajduje. Podrzutek może być ukryty, tak jak teraz, lub odkryty. Status podrzutka określa, że kontroluje ją inny gracz niż ten, który mają na stole. To dopiero początek naszej zasadzki. Natalia posiada na stole potężny układ kart, który dostarcza jej mnóstwo punktów utopii. Spróbujemy ją nieco przystopować. Przekazaliśmy ukrytą kartę na stół Natalii. Wykorzystajmy obecność Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i powiedzmy Natalii, że podrzuciliśmy jej bombę atomową. Wybieramy się na grzyby. W następnej turze dogrywam drugiego Einsteina i kończymy tę farsę, koleżanko. Myślałam, że się lubimy. Jeśli Natalia nie znajdzie sposobu, aby usunąć lub podejrzeć podrzuconą kartę, musi liczyć się z tym, że zagrywając kolejne karty, naraża się na coraz większe straty. To powinno dać jej mocno do myślenia i może kupi nieco czasu, zanim wygra grę. Wykorzystaliśmy całą pulę zagrań, więc swoją turę rozpoczyna Adam. Sprawdza, czy jakieś efekty kart na stole mają na niego wpływ i dobiera kartę. Stosuje efekt futurysty obecnego na jego stole. Adam w swojej turze zagrywa tunel czasoprzestrzenny. W końcu do gry trafia karta, której warunki zagrania zostały spełnione. Tunel czasoprzestrzenny potrafi być bardzo potężnym narzędziem, ale Adam zapłaci za to obniżeniem swojego wyniku o 15 punktów. Aby zagrać tunel czasoprzestrzenny, musisz kontrolować futurystę. Na początku każdej twojej tury możesz usunąć ze stołu kartę trwałą lub kartę postaci, którą kontrolujesz. Jeśli to zrobisz, wtasuj do talii jedną wybraną kartę z twojego stosu kart usuniętych. Jeżeli na stole pojawi się inwazja z innego wymiaru, usuwasz dodatkowo 4 karty z ręki.
Adam kończy turę. Tym samym do gry trafia trzecia karta losu, więc ilość aktywnych efektów osiąga apogeum. Taka ilość kart losu będzie nam już towarzyszyć do końca rozgrywki. Jeśli nadal żyjecie, chcę wam podziękować za obejrzenie tego odcinka z Utopii. Wiem, było w nim sporo wiedzy do przyswojenia, ale jesteśmy już bardzo blisko, by zrozumieć wszystkie podstawy Utopii. Oczywiście będziemy kontynuować tę zaciekłą walkę w kolejnych odcinkach. Mam zatem nadzieję, że niedługo znowu się zobaczymy. Zostawcie suba i wpadajcie na nasz Instagram.